Nasz program powstaje dzięki firmie Fanfaro, która jest producentem specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych i rolniczych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na test, recenzję samochodu, który stoi za mną. Jest to najnowszy Ford Explorer. Jak widać po tablicach rejestracyjnych, auto jest elektryczne. Samochód kosztuje 190 parę tysięcy złotych w najtańszej wersji z napędem na tył i z mniejszym akumulatorem. Najbardziej wypasiona wersja, gdzie mamy dwa silniki, napęd na 4 koła i największy akumulator. To jest takie auto, jakie stoi za mną. Kosztuje około 250 tysięcy, czyli między 190 kilka a 250 kosztuje ten samochód. Zacznę od tego, że mam wrażenie, że ten samochód jest symbolem końca Forda w Europie. Bardzo dramatyczna teza, prawda, jak na sam początek testu. I wcale nie dlatego, że ten samochód nie jedzie, tak? Że na przykład nie jedzie do przodu, albo że nie skręca, albo że nie hamuje. On wiele rzeczy robi dobrze, ma kilka zalet, o których zaraz Państwu opowiem. Ma też niestety kilka wad, ale najbardziej taką dotkliwą wadą, oprócz ewidentnych ergonomicznych, o których zaraz Państwu opowiem, jest to, że czuje się zlekceważony przez Forda. To jest bardzo ważny segment na europejskim rynku. Paradoksalnie to nie te maluchy sprzedają się najlepiej, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, tylko właśnie takie większe auta, droższe auta w okolicach 180-220 tysięcy złotych. I ten samochód jest przedstawicielem segmentu C, czyli jest to auto kompaktowe, jest to auto kosztujące 200 tysięcy złotych, jest to samochód bardzo ważny z europejskiego punktu widzenia dla Forda, przynajmniej powinien być. Natomiast to jest wszystko zrobione na odwal się. I to tak bardzo, że oczy łzawią. Ale zanim o tym wszystkim Państwu opowiem, popatrzmy sobie, jak ten być może ostatni Ford Explorer w historii Forda, przynajmniej tej europejskiej, jak ten samochód wygląda i czy jest na czym oko zawiesić. Explorer. Odkrywca. Tak to wygląda z boku. No i pytanie, czy jest tu na czym oko zawiesić? Nie ma tutaj żadnego jakiegoś takiego wyraźnego akcentu. No może tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że ten samochód, mimo że dominują jednak zaokrąglone linie, nie ma tutaj takich wyraźnych, ostrych kształtów, to ten samochód mimo wszystko wygląda, jakby był trochę prostokątny, trochę kwadratowy. To nie jest brzydkie auto, żeby była sprawa jasna. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ono ma jakiś charakter, czy jest wyraźne, no wzorem Volkswagena ID4 wyraźne nie jest. I tego charakteru tutaj też jakoś specjalnie nie jestem się w stanie dopatrzeć. Ogromny zderzak, pozbawiony jakichkolwiek wlotów powietrza. No tutaj odrobinkę na dole widzimy chłodnicę klimatyzacji. To jest też ciekawa sprawa, że te chłodnice ostatnio są niczym nieosłonięte. Że tutaj naprawdę duży kamień spokojnie pokona te ogromne dziury i po prostu rozwali nam chłodnicę. Może to jest tak zaprojektowane, żeby tak właśnie było. Auto jest ładnie poskładane, jest ładnie polakierowane, jest oczywiście ocynkowane. Zajrzyjmy do bagażnika. Szybko się otwiera. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze schowek na kabel od ładowarki i takie tam. Trochę denerwuje mnie to, że w trakcie zamykania wydaje z siebie takie dźwięki. Wygląda na to, że tu jest ogromnie dużo miejsca z tyłu i prawdopodobnie jest. Ale sprawdźmy. Kątem oka widzę słupek C, widzeniem połówkowym, czyli teoretycznie go nie widzę, ale tak naprawdę cały czas gdzieś on tutaj jest, przeszkadza mi to. Miejsca na głowę jest dość dużo, chociaż ten dach jest trochę zaokrąglony i tutaj powiedzmy z tej lewej strony mogłoby być trochę więcej. Natomiast miejsca na nogi jest obłędnie dużo. Proszę zobaczyć. Tu naprawdę można tańczyć. A to widzą pasażerowie z tyłu. A czy tak naprawdę to widzą głównie zagłówek, ale
Jeżeli usiądą na środku, to będą widzieli coś takiego. Ogromne koła. 235 na 45 na 21 i opona z końca 2024 roku. Ale naprawdę przeogromna. Kluczyk w kieszeni. I to zdarza się nie pierwszy raz. To znaczy... O, dzięki. To znaczy, ten system bezkluczykowy czasem działa, czasem nie działa. Jeśli ktoś liczył na to, że będzie tu bagażnik, to tu bagażnika nie ma, no ale jest to też auto z napędem na 4 koła. Tak dość kontrowersyjnie ponakładana masa uszczelniająca na spoiny. Tutaj nawet coś odstaje. Trochę pomalowane, trochę niepomalowane. Nie jest to auto przedprodukcyjne na pewno. Wyciszenia brak, no bo po co dawać wyciszenie, skoro to auto elektryczne? Kurczę, no wygląda to naprawdę trochę jak partanina. Łatwo dostępne przewody masowe, no i reflektory. No i oczywiście podłużnice, czyli teoretycznie dałoby się to przerobić na auto z silnikiem spalinowym. I tutaj akumulator 12V. Serio? Fura za 200 klocków, przypomnę. Twardy plastik, twardy plastik. To jest twardy plastik przykryty jakąś taką gumowatym takim jakimś elementem. No i to wszystko jest już twarde. Tu jest lepiej. To jest miękkie, to jest miękkie, to jest miękkie. To jest już oczywiście twarde, to też już jest twarde. Powiedzmy, że wygląda to całkiem schludnie, prawda? I też te materiały jakiegoś większego zastrzeżenia nie wzbudzają. To jest koszmar. I zaraz do tego przejdę, ale najpierw popatrzmy sobie jeszcze na fotele. Wyjątkowo wygodne. Nie widzę na nich żadnego certyfikatu typu AGR, ale są naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Kierownica też dobrze leży w dłoni. I też proszę zobaczyć, deska rozdzielcza jest z innego materiału niż boczek drzwi. No i widać, teraz to widać aż za bardzo. Normalnie nie jest to tak widoczne, bo boczek drzwi jest oświetlony, a deska inaczej odbija promienie słońca. Ale to są dwa różne materiały o delikatnie różnej kolorystyce, która jest przełamana jasnym podłokietnikiem. Mamy tutaj czarny połyskujący lakier, a la lakier fortepianowy i te cholerne gładziki. Volkswagen już wie, że to jest zło, że ludzie tego nie lubią. Volkswagen już z tego rezygnuje. Ale do Forda to nie dotarło. Nie, serio, robienie ciszej tym cholerstwem jest frustrujące. Robienie głośniej jest frustrujące. Ale powiem Państwu, że korzystanie z tego jest nie mniej frustrujące, dlatego że żeby to obsłużyć, trzeba to złapać, przytrzymać i przesunąć. Nie da się tego zrobić tak po prostu szybko. Znaczy, da się, ale tu trzeba nad tym powalczyć i trzeba tutaj odpowiednią siłę do tego przyłożyć. I powiem Państwu, że w trakcie jazdy obsługiwanie tego, czy przez pasażera, czy przez kierowcę, wcale nie jest takie proste. I oczywiście nie ma tutaj fizycznego przycisku do świateł awaryjnych, tylko jest on wbudowany tutaj w ten cały panel. Widziałem ostatnio coś podobnego w Audi A5. To nie jest dobra droga. To jest bardzo zła droga. Ekran zorientowany, jak to w Fordach, pionowo. I powiem Państwu tak. Ja dość często korzystam z otwierania i zamykania szyb. Lubię sobie przewietrzać auto i za każdym cholernym razem, kiedy kładę tutaj rękę, wyłączam sobie otwieranie szyb z przodu i przełączam na otwieranie z tyłu. Tak, tutaj, żeby przełączyć z pozycji kierowcy, żeby otworzyć sobie szyby z tyłu, trzeba wcisnąć ten przycisk i dopiero wtedy to będzie działać. Znaczy teraz to akurat nie będzie działać, mimo że jest plus po stacyjce,
ale nie będzie działać, jak naciśniemy hamulec. O, przepraszam, teraz mamy plus po stacyjce i teraz to powinno zadziałać. I to jest ultra czułe. Wystarczy to delikatnie musnąć, a ja to muskam za każdym cholernym razem, kiedy próbuję otworzyć szybę, żeby zmienić sobie to ustawienie. Jak chcę ją zamknąć, to jak tutaj zjeżdżam ręką, też to dotykam. To jest, ja nie wiem, w Oplu Signum, jeżeli dobrze pamiętam, czyli to już 20 lat temu, pojawiło się takie rozwiązanie, tylko że tam nie było ono sterowane dotykowo, tylko było sterowane przy pomocy takiego przełącznika, czy chcemy otworzyć szybę z przodu, czy z tyłu. Ile oni na tym zaoszczędzili? Przecież tu miejsce jest. Ile zaoszczędzili na tym, że dali tutaj przycisk i nie dali dwóch dodatkowych guzików? 50 eurocentów na samochodzie? 1 euro? Ile zaoszczędzili? No, to jest tak niewygodne, to jest tak nieintuicyjne, to jest też tak frustrujące. Jeżdżę tym samochodem już któryś dzień i łapię się na tym, że patrzę, czy dobrze trafiam palcem w przycisk, żeby nie otworzyć sobie szyby z tyłu. Po prostu to jest taka głupota, to jest takie lekceważenie klientów i to wcale nie przez Forda, dlatego że to Volkswagen wprowadził w modelu ID3 i ID4 i mimo, że to jest krytykowane przez absolutnie wszystkich i to jest chyba jedyny samochód, czyli Volkswageny ID3, ID4 plus ten Ford Explorer, to są jedyne modele, w których aktualnie takie rozwiązanie istnieje, to zamiast to poprawić, to po prostu ciągle to dokładają i dołożyli to do kolejnego modelu. Natomiast wiem, jakby tam oszczędzili, natomiast tutaj wydali. Tutaj jest microswitch, słyszą Państwo, który jest elektryczną blokadą ekranu, który można sobie przesuwać. Więc ten ekran może być tak, ale może być też tak. No gigantyczna różnica, prawda? I to możemy sobie zrobić, odsłaniając tutaj duży schowek. Natomiast nie możemy jak człowiek obsługiwać szyb. Jeśli chodzi o ten ekran, który mamy przed oczami kierowcy, to jest to tak na dobrą sprawę dokładnie to samo, co mamy w Volkswagenie, czyli jest to mały ekran, ale dość czytelny i więcej jest przycisków na kierownicy do obsługi tego ekranu niż tak naprawdę możliwości jego konfiguracji. Możemy sobie tutaj wyświetlić średnie zużycie energii, tutaj około 20 kWh na 100 km. Tutaj mamy przyciski do obsługi tempomatu i również taki panel dotykowy, gładzik do robienia ciszej, głośniej. Działa to źle. Działa to źle. Jeżeli chodzi o ten ekran, to nie znalazłem niestety żadnego skrótu, który prowadziłby mnie do ustawień, które odpowiadają za wyłączenie tych systemów, które wyłączamy najczęściej w tym samochodzie. Trzeba się tutaj przeklikać przez menu, czyli wejść w asystentów kierowcy. I tutaj sobie dopiero możemy wyłączyć sygnalizację przekroczenia prędkości, którą trzeba wyłączać, bo oczywiście ten samochód, tak jak wszystkie inne, zawsze się myli. Teraz pokazuje nam ograniczenie do 20 km na godzinę, a być może Państwo pamiętają, że w tym samym miejscu, w którym nagrywam się zawsze, widzieliśmy już wszystko. Widzieliśmy 90 i widzieliśmy też 50. Więc dobre jest to, że ten system nie jest zbyt upierdliwy, czyli on jakby zdaje sobie sprawę z tego, że jest ułomny i jak jedziemy, to on bardzo subtelnie nam plumknie, że tam ta prędkość nam się nie zgadza, ale plumknie sobie 2 razy i jeżeli nie ma jakiejś reakcji z naszej strony, to on się już potem nie odzywa, przynajmniej do kolejnej. Znowu nacisnąłem. No ja tu trzymam rękę, psia krew. Tu nie może być żadnych gładzików dotykowych. Chyba że tu jest jakiś skrót, ale próbowałem się jakby tym wszystkim bawić i nie znalazłem żadnego skrótu, który to wyłącza. W niektórych markach, kiedy wyłączamy sobie to po raz pierwszy z tego menu, pojawia się podpowiedź, jak to zrobić następnym razem już w sposób prostszy. Znalazłem takie podpowiedzi w Mercedesie, w BMW i w Volvo chyba. W Fordzie tego brakuje. I teraz tak, to jest ten sam system, który jest w Volkswagenie ID4, tylko inna orientacja i troszeczkę pozmieniane nakładki. Natomiast to jest dokładnie to samo i żeby to było jakoś super wygodne, to szczerze mówiąc nie jest to wygodne. Na szczęście obsługa klimatyzacji jest dość prosta. Wywołanie menu klimatyzacji odbywa się tym przyciskiem. No i teraz możemy sobie... To też jest trochę absurd, no ile to miejsca zajmuje, tak? No ale teraz możemy sobie to tutaj jakoś tam skonfigurować, włączyć, wyłączyć klimatyzację, zwiększyć nawiew i OK. I jak to naciśniemy, wrócimy do wcześniejszej planszy, a jak naciśniemy jeszcze raz,
to wrócimy sobie jeszcze do wcześniejszej planszy. Tutaj też jedna rzecz, która mi przeszkadza, tak samo jak w Volkswagenach i Skodach, jeżeli ktoś wcześniej gdzieś jechał, to Niestety jeszcze nie mogę tego zrobić. dobrze. Jeżeli ktoś wcześniej gdzieś jechał, to pojawia się ten adres zapamiętany, czyli ktoś jechał do ZOO tym samochodem. To jest jego druga jazda testowa, jeżeli dobrze kojarzę, bo on ma tam 1000 Oto przebiegu. przegląd funkcji, które można... Asystent głosowy zostanie wstrzymany. Dziękuję. No i co z tą nawigacją? Jest. I tak samo jak w Volkswagenach i Skodach, jeżeli ktoś gdzieś wcześniej jechał, albo my żeśmy gdzieś jechali, to potem mamy ten adres domyślnie wyświetlany cały czas, tak jakbyśmy chcieli odwiedzać miejski ogród zoologiczny codziennie. To jest ten sam system, który jest w Volkswagenie, tylko z taką nakładką, żeby wyglądał tak, jakby był z Forda. Czy to jest dobry system? No powiedzmy, że nie jest to jakieś najgorsze. Dobry jest ekran i on faktycznie dość przyjemnie reaguje na to, jak to obsługujemy. Natomiast no, trzeba się tutaj chyba trochę bardziej niż w przypadku Volkswagena przeklikiwać przez to wszystko, żeby osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. Więc to jest też zrobione w taki sposób, żeby to zrobić jak najszybciej. Pewnie zastanawiają się Państwo, co to jest. To jest sandbar. To jest sandbar z logo Bank Olufsena. Są tutaj głośniki, co prawda, w drzwiach. Jest tutaj nawet miejsce na Twittery. Ale jest też oprócz tego tutaj taka nakładka z głośnikiem centralnym i pewnie jeszcze z czymś. Musiałbym to rozebrać, żeby się lepiej w tym zorientować, bo szczerze mówiąc to jest wszystko twarde i to nie wygląda jak maskownica głośników, która zazwyczaj nam się trochę ugina. Tylko to jest tak zrobione dziwnie. Natomiast efekt tego jest taki, że gra bardzo ładnie muzyka w tym samochodzie. Naprawdę warto to pochwalić, warto to docenić, bo to jest przyjemna rzecz. No dobra, przejedźmy się kawałek i sprawdźmy, jak to jeździ. To jest wersja z tym dużym akumulatorem. Deklarowany zasięg to ponad 500 km i to myślę, że się da zrobić. Ja akurat z tego samochodu dość dużo korzystałem na obwodnicy, na autostradzie. Zaskakująco dobrze się tym jedzie 150 na godzinę. Zacznę od tych kilku zdań, które docenią tę konstrukcję. No, przy okazji docenią też konstrukcję Volkswagena ID4, za którym nie przepadam, o czym wielokrotnie Państwu mówiłem. Ja nawet nie wiem, czy ja go testowałem na kanale, czy nie. Też zacznę od tego, że to są samochody, którymi naprawdę trzeba się przejechać, zwłaszcza jeżeli mamy w rodzinie kogoś, kto ma chorobę lokomocyjną albo trochę bardziej wrażliwy błędnik niż standardowo, dlatego że niektóre z tych aut, mówię o ID4, ale też o Fordzie Mustangu na przykład, niektóre z tych aut wywołują takie uczucie podobne do choroby lokomocyjnej nawet u kierowcy. Potrafią pogorszyć samopoczucie. Pamiętam, że mieliśmy jednego Volkswagena ID4, którym jeździło się super, i potem mieliśmy jednego, który nie robił dobrego wrażenia. Jeżeli dobrze pamiętam, to lepszy był ten z napędem na 4 koła z większym akumulatorem, czyli ten cięższy. Ten samochód waży oczywiście ponad 2000 kg, ale nie jakieś tam 2400, tylko tam 2000 z jakimś hakiem. I ten pogorszenia samopoczucia w jakimś takim zauważalnym stopniu nie generuje. To jest plus. Natomiast zdarzyło mi się też jechać Mustangiem z napędem na 4 koła z największym akumulatorem i to był koszmar. To są bardzo indywidualne kwestie związane z tym, czy nie mamy chorych zatok, czy mamy w porządku błędnik i tak dalej, ale naprawdę warto to sprawdzić przed zakupem takiego samochodu na całej rodzinie, żeby nie było tak, że na przykład jedno dziecko nie jest w stanie jeździć samochodem, a proszę mi wierzyć, że znam już takie przypadki. To tyle tytułem wstępu. Jak się tym jeździ? Całkiem przyjemnie. To znaczy, to auto jest dobrze wyważone. Mam wrażenie, że jest trochę lepiej zrobione, jeżeli chodzi o zawieszenie, niż Volkswagen ID4, ale to może być na granicy złudzenia. Natomiast tu się trudno do tego wszystkiego przyczepić. Jak wciśniemy gaz do dechy, to oczywiście odjeżdża na ponad 300 koni i ten moment obrotowy dostępny jest niemal natychmiast. Tutaj się nic nie musi rozpędzać, turbo nie musi się tam rozpędzać, więc jakby tym się przyjemnie jeździ, tak? W roli takiego auta podmiejskiego czy miejskiego ten samochód się, jakby moim zdaniem, bardzo dobrze sprawdza. Dobrze dobrana siła układu kierowniczego, wygodne fotele, fajne zawieszenie, naprawdę fajne zawieszenie. O bakterie chyba lepsze niż w Volkswagenie ID4, ale to może być złudzenie.
Czy są jakieś wady? Czy zauważyłem jakieś wady jeżdżąc tym samochodem? Trochę tak. W przypadku Volkswagenów ID3, ID4, ale też na przykład hybryd plug-in, które są produkowane przez koncern Volkswagena, wielokrotnie podbijałem, że nie podoba mi się to, że mamy tam wyczuwalne dwa hamulce. To znaczy, że to odzyskiwanie energii, kiedy mamy lekko naciśnięty pedał hamulca, zmienia się w pewnym momencie w hamowanie przy pomocy klocków i tarcz hamulcowych i zmienia się siła, którą musimy nacisnąć, dociskać pedał hamulca. Zmienia się w trakcie jazdy, w trakcie hamowania i to jest nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne. W tym samochodzie tego problemu prawie nie ma. Jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to to, że skok hamulca w momencie, kiedy kładziemy na nim nogę, czasem jakby był trochę większy niż jeszcze minutę temu albo 2 minuty temu i to prawdopodobnie też jest uzależnione od tego, czy hamujemy w taki spokojny sposób, gdzie klocki hamulcowe nie dotykają tarcz hamulcowych, czy też korzystamy tylko z regeneracji. Ale to jest małe miki w porównaniu z tym, co zdarzało się przy pierwszych egzemplarzach ID3. Jakby w końcu ten samochód był już przez kilka ostatnich lat modyfikowany i dopieszczany, więc jakby tutaj ten system, no nic dziwnego, że jest dopieszczony. Auto nie boi się dużych prędkości, tak jak wspomniałem, 140 na autostradzie to dla tego auta żaden problem, jedzie się bardzo przyjemnie. No i też to zużycie energii jest takie, powiedziałbym, standardowe, to znaczy w momencie, kiedy mamy włączoną klimatyzację i kręcimy się gdzieś tak w okolicach, to jest to między 18 a 22 kWh. Na pewno można by też wydobyć z tego trochę więcej, czyli zejść w okolice 16 czy 17 kWh. I tak zresztą zrobiono w przypadku testu WLTP. Z grubsza to chyba wszystko. Ale powiem Państwu, że ja się z tym samochodem nie polubiłem. Znaczy, przede wszystkim dlatego, że ja naprawdę dość często, jak korzystam z samochodu, przewietrzam go sobie. Mam oczywiście otwarty nawiew i oczywiście też korzystam z tego powietrza, które wlatuje przez te kratki wentylacyjne. Natomiast to jest po prostu jakiś koszmar. Znaczy, dla mnie, tak? Być może są i na pewno są osoby, którym to nie przeszkadza, chociaż nie jestem sobie w stanie wyobrazić nikogo, kto by powiedział: o, fajne, ale to fajne rozwiązanie. Nie wiedziałem, że mi tego do tej pory, że mi tego brakowało. Jakby mówię, ja się czuję jako klient potencjalny zlekceważony wsadzeniem czegoś takiego. A daniem ruchomego ekranu, który z niewiadomych powodów możemy sobie przesunąć lekko w dół albo zmienić jego, nawet nie orientację, tylko po prostu go nieco pochylić. Powiem Państwu, że ten samochód byłby w stanie coś osiągnąć na europejskim rynku, gdyby był tańszy. On kosztuje między 190 a tam nawet 260 tysięcy złotych za jakąś najbardziej wypasioną wersję. I to jest oczywiście bardzo dużo pieniędzy, natomiast paradoksalnie to właśnie takie samochody się dość dobrze sprzedają. Niekoniecznie te najmniejsze i najtańsze typu Dacia Sandero, tylko właśnie takie w okolicach 200 tysięcy. Ale konkurencja jest przeogromna i tej konkurencji cały czas przybywa. I nie mówię tylko o samochodach z Chin, bo to jest tam małe miki, tak? Ale mówię o innych samochodach z koncernu Volkswagena. Mówię o tej ogromnej ofensywie, którą koncern Stellantis ostatnio przeprowadził i daje możliwość wyboru, tak? Czyli mamy jedną platformę, jeden samochód, ale wersję spalinową, hybrydową bądź elektryczną. Więc tego jest naprawdę zatrzęsienie. Koreańskie firmy też co chwilę wprowadzają jakiś nowy elektryczny model i to są dobre auta. I nie ma tam takich fuck-upów jak tutaj, że po prostu, że mamy samochód, który jest upośledzony, ciężko w nim otworzyć szyby z tyłu, nie? Albo ciężko zamknąć szyby z przodu, bo cały czas jak tutaj próbujemy bez patrzenia dotknąć tego przycisku, to po prostu trafiamy palcem nie tam, gdzie trzeba. Nie będzie ten samochód miał powodzenia w Europie, moim zdaniem, z kilku powodów. Jak na tę wielką nazwę Explorer, to ten samochód nie ma ani wyglądu, ani jakiegoś fajnego wnętrza. Nie ma tutaj nic takiego. Nie wbili tutaj żadnego gwoździa, na którym można by było powiesić nasze oczekiwania, naszą potrzebę, czy jakąś, już nie mówię nawet o takich rzeczach jak fascynacja, tak? Nie ma tutaj nic, po prostu nic. Uważam, że to jest jednak trochę lekceważenie klientów. Chcieli mieć samochód w tym segmencie, wzięli od Volkswagena, ubrali go w swoje ciuszki. Kupujcie. I tyle. Ale myślę, że ludzie tego nie kupią. Kłaniam się pięknie i do kolejnego odcinka. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.